Oto Audi Q5 w cenie nowej Skody Karoq. Dostępne od ręki, sprawdzone, z gwarancją i z finansowaniem. Z salonu. O co chodzi? Dowiecie się przy okazji testu. Zapraszam. Na wstępie wyjaśnię, gdzie się znajduję i skąd wziąłem do testów Audi. Ten samochód użyczył mi salon Volkswagen Financial Services, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej. Możesz tu obejrzeć, przetestować i kupić używane samochody, przede wszystkim marek należących do grupy Volkswagena, ale nie tylko. Ale jeśli nie chcesz lub nie możesz wybrać się do salonu, na stronie internetowej store vwfs.pl, link w opisie, zapoznasz się z pełną ofertą. Możesz szukać auta po marce, modelu, cenie i racie, roczniku, mocy i pojemności silnika, skrzyni biegów, przebiegu, rodzaju nadwozia czy wyposażeniu. Najtańsze samochody kosztują mniej niż 500 zł miesięcznie brutto, czyli dla klienta indywidualnego, bo jeśli masz działalność gospodarczą, to raty netto zaczynają się poniżej 400 zł. Ale ja postanowiłem w ofercie Volkswagen Financial Services poszukać samochodu, którego testu brakuje na moim kanale. I tak doszedłem do Audi Q5, popularnego SUV-a z segmentu premium. Samochodu, który konkuruje z BMW X3, Lexusem NX, Mercedesem GLC czy Volvo XC60. Na stronie store vwfs.pl możesz obejrzeć galerię zdjęć samochodu. Są zdjęcia ze zewnątrz i wewnątrz. Każdy samochód fotografowany jest w tym samym miejscu i przyzwoitym sprzętem, a nie starą Nokią przez pończochę, żeby czasem czegoś nie było widać. To druga generacja Q5, wprowadzona na rynek w 2017 roku. Ten egzemplarz jest z końca 2018 roku i ma około 50 000 km przebiegu. O tym, co to dla Ciebie oznacza, opowiem za chwilę. Druga generacja jest od pierwszej minimalnie większa, ale też minimalnie lżejsza. Samochód nadal waży około 1800 kg, ale ten egzemplarz pod maską ma mocnego diesla, więc jest odpowiednio szybki, a przy tym oszczędny. Jeśli masz przyczepę czy łódź, ta wersja może holować do 2400 kg. Wymiary to 466 cm długości, 189 cm szerokości, rozstaw osi to 282 cm, a wysokość to 166 cm. Prześwit to około 20 cm, więc jeśli planujesz zjechać swoim Q5 z asfaltu, nie musisz obawiać się o kamienie czy wystające korzenie, oczywiście w granicach przyzwoitości. Napęd na wszystkie koła quattro ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drodze, a dopiero w drugiej kolejności zwiększyć zdolności w terenie. Ten egzemplarz jest na opcjonalnych 19-calowych felgach. Lakier to czarny metalik, do tego zewnętrzny pakiet stylistyczny S-Line, a wewnątrz tapicerka z alkantary i skóry oraz pakiety komfort i technologiczny. Ta lista wyposażenia to część raportu rzeczoznawcy firmy Dekra. Oprócz wyposażenia standardowego i opcjonalnego zawiera takie informacje jak stan opon, lakieru, informacje o ewentualnych uszkodzeniach oraz dokumentację zdjęciową. Nikt niczego przed Tobą nie ukrywa. Na przykład ten egzemplarz ma pęknięcie szyby i drobne ubytki kosmetyczne. Jeśli klient sobie tego życzy, wszystko może zostać naprawione jeszcze w salonie. Pojemność bagażnika wynosi 510 litrów w ustawieniu standardowym. Standardowym, bo fotele w drugim rzędzie można przesunąć. O tak. I wtedy mamy już 610 litrów. Tu mamy też cięgna do składania oparć w drugim rzędzie, haczyki na siatki z zakupami, dwie takie wnęki z siatkami, żeby drobiazgi nam nie wylatywały. Apteczka zawsze warto mieć przy sobie. Tu są takie fajne taśmy, które służą do tego, żeby nam coś przytrzymać. Na przykład, gdyby ta apteczka nie była tu, to mogłaby być tu. O, też bardzo dobry pomysł. Poza tym roleta. Niestety nie zmieści nam się ona pod podłogą, ale to dlatego, że pod podłogą mamy subwoofer i dojazdowe koło zapasowe. Lepiej mieć niż nie mieć na wypadek, jak się złapie gumę. Chodźmy do tyłu. Fotele trzeba dopchnąć, żeby je zablokować i wtedy robi nam się prawie płaska przestrzeń ładunkowa. Prawie tu jest niewielki garb wynikający z tego, że te fotele rzeczywiście się przesuwa. Zaraz Wam to pokażę. W ogóle oparcia można też regulować sobie w dwóch ustawieniach, czyli bardziej pionowo i bardziej położone, żeby wygodniej się
jechało, na przykład spało, odpoczywało, kanapę, jak widać, można przesunąć. I teraz tak, ja mam 175 cm wzrostu i nawet przy takim ustawieniu kanapy i fotela kierowcy dla mnie mieszczę się sam za sobą. Tu jest jeszcze odrobina miejsca, jak w samochodzie kompaktowym czy z segmentu B, ale nadal jest miejsce. A jeśli się odsunę, no to wtedy się robi bardzo dużo miejsca na nogi. Oczywiście dużo miejsca nad głową, ale to było do przewidzenia. Gniazdo 12V, trzecia strefa klimatyzacji, sterowanie, tu jest trzystrefowa klimatyzacja, duże kieszenie w drzwiach, spokojnie mieści się mój bidon. I tu mamy jeszcze uchwyty na napoje, ale to są uchwyty na napoje raczej na jakąś butelkę albo puszkę 0,33. I kanapa jest dzielona w proporcjach 40/20/40, więc tu mogą spokojnie podróżować z tyłu dwie dorosłe osoby i jeszcze da się tędy przeciągnąć na przykład narty. Trzecia osoba po środku, zaraz pozbędę się tylko bidonu. Trzecia osoba po środku niechętnie, bo tu jest duży tunel, ale gdyby tu siedziało dziecko, już takie, które nie musi jeździć w foteliku, to spokojnie oprze tu nogi. A propos fotelików, są isofiksy na bocznych siedzeniach, więc też możesz dzieciaki tu spokojnie wozić. Jest ok. A teraz idziemy do przodu. To, co zawsze wyróżnia Audi na tle konkurencji, to prosty i elegancki kokpit. A jeśli lubisz miękkie w dotyku materiały wykończeniowe, to w Audi jest miękko nie tylko na szczycie deski, ale nawet na dole przy kieszeniach. Wszystko jest solidne, czytelne, proste w obsłudze. Z jednym małym wyjątkiem, chodzi o Android Auto. Z jednej strony fajnie, że już w 2017 roku było oferowane, z drugiej strony interfejs MMI w wersji przedliftowej Q5 opiera się na dotykowym panelu i na pokrętle obok dźwigni zmiany biegów, ale wyświetlacz na szczycie deski nie jest dotykowy. I bardzo dobrze, bo MMI zostało tak zaprojektowane, żeby nie trzeba było dotykać wyświetlacza i zostawiać na nim odcisków palców. Na przykład bardzo dobrze działa pisanie palcem po gładziku. Niestety, projektując interfejs wiele lat wcześniej, inżynierowie nie wzięli pod uwagę tego, że Android Auto jest przede wszystkim dotykowe i sterowanie pokrętłem nie jest tak intuicyjne, jak można byłoby sobie tego życzyć. Ale nie musisz korzystać z Android Auto, masz przecież pełny system inforozrywki z nawigacją i panoramiczną mapą wyświetlaną na wirtualnych zegarach. Parę lat przed drugą generacją Q5 ten rodzaj wyświetlacza zadebiutował w Audi TT i to była absolutna nowość na rynku. Inne marki, nie tylko grupy Volkswagena, zaczęły stopniowo stosować to rozwiązanie i dziś jest ono elementem wyposażenia dodatkowego w większości marek na rynku. Zawartością wirtualnych zegarów można sterować przyciskami na kierownicy. Wszystko jest proste i logiczne. Podobnie jest z przyciskami i pokrętłami do obsługi klimatyzacji. Tu mogę sobie ustawiać wszystko i jeszcze dodatkowych funkcji pojazdu, takich jak Drive Select. Niedawno jeździłem Audi e-tronem i tam są dwa duże dotykowe wyświetlacze i jeszcze na dole jest dotykowy panel, który zastępuje te przyciski i tu jest łatwiej. Dodam, że umiejscowienie gładzika i pokrętła do sterowania MMI za dźwignią zmiany biegów jest bardzo wygodne, a sama dźwignia jest tak wyprofilowana, żeby wygodnie było na niej oprzeć nadgarstek. Lexus w NX-ie na środkowym tunelu zrobił jakiś garbiak, nie przymierzając na biurowej podkładce pod myszkę. Audi wykorzystało naszą naturalną tendencję do kładzenia ręki w tym miejscu. Dalej są uchwyty na napoje, które można zasłonić przesuwaną ładowarką indukcyjną. W schowku pod podłokietnikiem jest jeden z dwóch portów USB, drugi jest na dole środkowej konsoli, obok gniazda 12V i przycisku Start. Schowek pod podłokietnikiem jest niewielki, powiedzmy na okulary przeciwsłoneczne. Więcej zmieścisz w schowku przed pasażerem oraz w kieszeniach drzwi. Pod maską tego Q5 pracuje 2-litrowy diesel o mocy 190 koni mechanicznych. Współpracuje on z 7-stopniową skrzynią S-Tronic. Tu wersja z napędem na wszystkie koła Quattro. Podkreślam ten napęd na wszystkie koła, bo dostępna była też wersja z napędem tylko na przednią oś. W drugiej generacji Audi zmieniło napęd na wszystkie koła i nie jest już on stały, a dołączany w miarę potrzeb.
Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa. Powinno ono wynosić około 7 litrów na setkę w cyklu mieszanym i tyle mniej więcej udało mi się osiągnąć. Czas od 0 do setki powinien wynosić 8,1 sekundy i tyle też udało mi się osiągnąć w trybie dynamicznym. W trybie Auto sprint do setki trwa około sekundy dłużej, bo komputer ogranicza emisję przy starcie. W każdym razie 2,5-roczny samochód z udokumentowanym przebiegiem 50 000 km nadal ma parametry, jakby wczoraj wyjechał z fabryki i tak też zachowuje się na drodze. Audi Q5 jest samochodem bardzo dobrze wyciszonym. To zasługa zarówno niskiego współczynnika oporu powietrza, jak i dobrego wyciszenia od spodu pojazdu. To jest po prostu prosty, przyjemny samochód do codziennego poruszania się z A do B. Nie jest specjalnie ekscytujący, ale nie takie jest jego zadanie. Ma być bezstresowo i tak właśnie jest. Zawieszenie nie wydaje żadnych podejrzanych dźwięków, samochód pokonuje nierówności tak, jakby ich po prostu nie było. Dodam, że to wersja ze standardowym zawieszeniem. W wypadku opcjonalnego zawieszenia adaptacyjnego niektóre nierówności powodują, że amortyzatory stukają. To jest niestety przypadłość większości tego rodzaju amortyzatorów, ale tu nie musisz się o to martwić, bo jest to prostsze zawieszenie i nadal działa świetnie. No dobrze, dziś działa, a co kiedy wyjadę z salonu? Na wszystkie samochody z salonu Volkswagen Financial Services jest roczna gwarancja i finansowanie jak na nowy samochód. Możesz samochód kupić lub użytkować go nawet z zerową wpłatą własną, płacąc raty kredytu lub leasingowe. Na stronie internetowej jest prosty suwak, którym wybierasz liczbę rat, wkład własny, przebieg. Czy coś mi się w tym Q5 nie podoba? Audi każe płacić za wszystko, w związku z tym ktokolwiek konfigurował ten egzemplarz, wybrał pakiet technologiczny z wirtualnymi zegarami, ale nie zaznaczył osobno kamery cofania. I ze względu na emisję, modele w grupie Volkswagena z tego okresu tną moc podczas ruszania. Obejście to jazda w trybie dynamicznym, ale na dłuższą metę to kończy się wyższym zużyciem paliwa. Audi Q5 to wygodny, estetyczny i prosty w obsłudze samochód. Poza tym masz SUV-a premium z gwarancją w cenie nowej Skody i nie musisz nic płacić na wejściu. A jak Tobie podoba się Audi Q5, napisz mi w komentarzu pod filmem. Koniecznie zajrzyj też na stronę salonu Volkswagen Financial Services i znajdź swój następny samochód. Link w opisie pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą. Link na ekranie.